Renata, jesteś Polką XXI wieku. I zeszłego roku 2025 jesteś też mentorką w tym programie, ale po odbierze nagrody skomentowałaś to w taki sposób, że kobieta może wszystko, jeśli najpierw uwierzy w siebie. I chciałam Ciebie zapytać, kiedy był u Ciebie, jakbyś mogła sięgnąć tak pamięcią wstecz, taki pierwszy moment, bo u Ciebie się dużo dzieje, jesteście gigantem, jeśli chodzi o rynek outsourcingu. Kiedy był u Ciebie taki pierwszy moment, jak pomyślałaś, kurczę, ja rzeczywiście mogę wszystko, ja rzeczywiście mogę dużo zadziałać? Paradoksalnie myślę, że jestem w procesie cały czas, bo bardzo dużo mam pokory w sobie. To, jak rozwijamy te firmy, to nie przekłada się na taki mindset, że ja to uważam za sukces, bo za rozwojem idzie mnóstwo porażek też, problemów do rozwiązania. No oczywiście ta wiara w siebie bardzo dużo pomaga, ale też warunkuje to, z kim się spotykamy na tej drodze zawodowej, czy ktoś nam tą rękę podaje we właściwym czasie. No ja miałam takich kilka mentorów w swoim życiu i oni, myślę, że ukształtowali mnie dosyć mocno. Ale czy ja jestem spełniona, czy ja w 100% uwierzyłam w siebie? Myślę, że nie, aczkolwiek oczywiście w wystąpieniach publicznych dużo o tym mówię, bo chcę też zachęcić i wzmocnić kobiety, ale też i mężczyzn do tego, żeby próbowali sięgać po to, co sobie zamarzyli. Ale oczywiście z taką świadomością, że ciężka przed nimi droga. Ty też jesteś z takiego domu. Właściwie ta pokora była u ciebie wszczepiona, była wysana może z mlekiem matki. No też masz za sobą takie studia, no powiedzmy to może nie dosłownie, ale wojskowe, gdzie Tak. ty, gdzie ty po prostu tam pokora, samodyscyplina i właśnie niecieszenie się do przodu z sukcesu, którego się jeszcze nie osiągnęło, było czymś normalnym. I tak się zastanawiam, czy właśnie to nie ten element powoduje, że jesteście jako grupa cała T2S w takim miejscu, a nie w innym, że wielu przedsiębiorców nie osiąga swoich sukcesów, nie osiąga swoich celów w taki sposób, jakby chcieli, bo właśnie brakuje im tej pokory, brakuje im tego dystansu. Jak uważasz? No wiesz, ja jestem chyba takim jednym z nielicznych przypadków w mojej rodzinie, patrząc na ileś pokoleń wstecz i też to obecne, która się, wiesz, wymiksowała z wojskowości, bo ja jestem typowo z rodziny mundurowej, wielopokoleniowej i u nas każdy albo w wojskowości, albo w policji, albo w Straży Granicznej. Natomiast niewątpliwie ja lubiłam zawsze tak zwany luksus w cudzysłowie, lubiłam pieniądze i pretendowałam do tego, żeby po prostu je mieć. To tak paradoksalnie bardzo spłaszczam. Natomiast tak, ja byłam od samego początku bardzo uczona tego, że każdy ma znać swoje miejsce w szeregu. To słowa mojego świętej pamięci dziadka. I pamiętam, do dziś mam wryte takie dwa stwierdzenia mojej babci, która była dla mnie olbrzymią, taką powierniczką i też przyjaciółką, że pamiętaj, wnusiu, zgoda buduje, niezgoda rujnuje. I pokorne ciele dwie matki ssie. No oczywiście my bardzo dobrze znamy te powiedzenia, te stwierdzenia, ale ja ich do tej pory używam i nawet w rozmowach kuluarowych ze znajomymi, cały czas mówię o tej pokorze. Strasznie jest taka we mnie, bardzo mocno siedzi. Ja też córki tego bardzo mocno uczę, żeby się przed czasem nie cieszyła z czegoś, żeby nie myślała, że tak od razu może sobie odciąć kupon i super, ja już jestem w takim miejscu i wiesz, i teraz imprezujemy, tylko żeby coś osiągnąć i coś fajnego po sobie, wiesz, pozostawić,
to trzeba cały czas być czujnym. Oczywiście nie w takim, wiesz, chorobliwym tego słowa znaczeniu, że w ogóle mamy się z niczego nie cieszyć i tak dalej, bo ja jestem smakoszką życia. Ja lubię fajne życie, ja lubię bardzo podróżować, ja lubię spotykać się, wiesz, i poznawać nowych ludzi, nowe kultury i tak dalej. Ja bardzo dużo czerpię z tego życia, ale żeby jednak mieć z tyłu głowy tą, wiesz, tą pokorę i żeby tak zachować takie, wiesz, standardy takiej zwykłej ludzkiej przyzwoitości, żeby nigdy nie próbować wyżej stawiać się od innych, bo ja jestem bardzo dużą przeciwniczką oceniania ludzi po okładce. W takim bardzo szerokim i ogólnym tego słowa znaczeniu. Nigdy nie byliśmy tym kimś, nigdy nie wiedzieliśmy, co daną osobę spotkało, jaki miała bagaż, jakie sytuacje, jakie momenty w swoim życiu, z którymi musiała się zmierzyć. I bez względu na, wiesz, klasę społeczną, bez względu na bagaż doświadczeń, nigdy nie powinniśmy danego człowieka, nawet jeżdżając autem, mijając osobę bezdomną, czy mijając kogoś, wiesz, w sklepie, w jakichś takich obszarach publicznych, nigdy nie powinniśmy ludzi oceniać przez pryzmat tego, jak wyglądają, jak się wypowiadają, bo nigdy nie wiemy, co za tym wszystkim się kryje. Jestem potwornie wrażliwa na to. I to nie jest tak, że ja czegoś takiego nie doświadczyłam, bo doświadczyłam. Często kiedyś mi się zdarzało, że właśnie tak próbowałam kogoś ocenić, wiesz, i dostałam obuchem w głowę. Dostałam za swoje, oczywiście lekcje odrobiłam, ale to się też tyczy biznesu, wiesz, to się też tyczy prowadzenia rozmów biznesowych. Czasami kogoś lubimy, czasami nie lubimy i od razu mu łatkę jakąś, wiesz, przyklejamy, a to ten taki, śmaki, owaki, gbur jakiś, buc i tak dalej, a nie wiadomo w jakiej on sytuacji się znalazł, czy znajduje, więc to są takie, wiesz, skillsy miękkie, które bardzo ważne są w prowadzeniu biznesu i też w zastanowieniu się i ukierunkowaniu tak naprawdę tej drogi, którą chce dana osoba po prostu iść, kierować się. Ale to jest bardzo ważne, co mówisz, wiesz, bo o tym się tak nie wspomina często. To właśnie typowo albo ktoś wyniósł z domu, że nauczył się nie oceniać, bo my bardzo szybko chcemy kogoś zaszufladkować, bo tak też działa nasz mózg, że kogoś widzimy i chcemy Tak. szybko sobie tę osobę do czegoś przyporządkować, tak? Że robimy z nią biznes lub nie robimy. Oczywiście czym innym Tak. jest intuicja, o której ty też mówisz, to zaraz cię też o nią zapytam. Mhm. Intuicja, gdzie ty czujesz, że ewidentnie tam coś jest nie tak z tą osobą, a czym innym jest ocenianie kogoś w te pierwsze kilka sekund, jak to się mówi, mieć pierwsze wrażenie. Oczywiście, Tak, tak, ale tak. mówisz, że dostałaś obuchem, czyli ewidentnie była jakaś sytuacja u ciebie w życiu, która pokazała ci, że nie tędy droga. Tak, tak. Wiesz, nawet można powiedzieć, że było kilka, bo wiesz, poszłam za takim tak zwanym flow i wiesz, i właśnie o tej pokorze trochę, wiesz, zapomniałam i szłam w takim kierunku, wiesz, jak większość, tak? I na szczęście to też mam, wiesz, blokady w sobie gdzieś wyniesione, wiesz, z domu, że hej, Renata, no nie tędy droga, wiesz. I później się potwornie z tym sama źle czułam, bo jestem typem wrażliwca. To takie chyba drugie moje ja, ale bardziej prawdziwe. Ci, co mnie znają prywatnie, to wiedzą, jak bardzo wiele spraw przeżywam emocjonalnie i osobiście, i to z wiekiem, powiem ci, że z wiekiem to się rozwija zamiast zanikać. Bardzo często się zastanawiam, czy ze mną jest coś nie tak, bo wydawało mi się, że z wiekiem człowiek doświadcza większego bagażu życiowego, większej takiej, wiesz, twardości skorupy, a tu u mnie odwrotnie, wiesz, no oczywiście mam więcej tego doświadczenia, ale jestem bardziej wrażliwa w ogóle na ludzi, bardziej wrażliwa jestem na świat i to mnie trochę gubi i męczy, bo ja jednak daję samej sobie możliwość tej wrażliwości,
tego doświadczenia, ale też przez to cierpi ta moja druga strona, ta rozsądkowa, ta biznesowa, bo za bardzo się skupiam właśnie, wiesz, na emocjach, na analizie cząstkowej pewnych sytuacji w biznesie, a nie na takim, wiesz, zdroworozsądkowym mindsetie. Wiesz, no nie jestem omnibusem, staram się po prostu znaleźć, jak większość z nas, złoty środek. Tak? Jakie elementy, jakie sytuacje, jakie narzędzia, jakie w ogóle działania no będą najlepsze, tak? Ale może zobacz, obsługujecie gigantów takich jak Amazon, IKEA, Impost. Mhm. Tam też współpracujecie z Auchan czy z McDonaldem. To może Tak. właśnie to jest ta twoja przewaga, że ty taka jesteś, no i jesteście w takim miejscu, że może to nie traktować jako coś, co ci przeszkadza. Ja wiem, że ten overthinking jest po prostu przerażający przed snem, jak człowiek nie może Tak. spokojnie pójść spać, tylko analizuje na 10 stron, ale właśnie to, że się we dwie, no bo masz wspólników, Tak, jesteście jasne. teoretycznie w męskiej branży, w trudnej branży, która no jest niekiedy bezlitosna, dużo się dzieje pożarów non-stop w logistyce, zwłaszcza tutaj w okresie świątecznym, Tak. jak było. I nagle jest was dwie, ty jesteś tą osobą, która z jednej strony ma pokorę, fach w ręku, ma doświadczenie, potrafi zarządzać kryzysami, ale jest ludzka, Renata jest ludzka, to jest ta twoja cząstka, która ci pozwala być może też w innych osobach, czyli innym osobom pozwala zobaczyć w tobie człowieka. Tak, to prawda. Ja jestem chyba czasami za bardzo ludzka i to z wiekiem niestety się pogłębia, bo ja właśnie analizuję wszystkich i często też rozmawiamy z moją wspólniczką, że dane zachowanie negatywne, które źle wpłynęło na przykład na którąś z naszych spółek, tak? Jakiejś tam osoby, no że to musiało mieć jakieś tam zakorzenienie, że tak jak w psychologii w ogóle ludzkiej, wszystko zaczyna się od dzieciństwa. No i jest to udokumentowane naukowo. Oczywiście później od nas zależy, no bo z tego, co nauka mówi, to tylko tam 20-30% tych genów jest, jakichś negatywnych, tak, które albo mogą w przyszłości przeważyć nad jakimiś cechami ludzkimi, zachowaniami u danej osoby, ale ta reszta przeważająca, no to jest to, jak pokierujemy tym swoim życiem w przyszłości, w jakim otoczeniu się będziemy poruszać, jakich ludzi będziemy słuchać i kto będzie na nas bezpośrednio wpływał. Tak samo w biznesie, jeżeli coś się zadzieje, ja zawsze analizuję zachowanie danej osoby. Musiał być jakiś zalążek zachowania się w danej sytuacji tej osoby, z czegoś to musiało no po prostu wynikać, tak? Ja myślę, że w ogóle prowadzenie biznesu i prowadzenie biznesu dużego, bo to już mówimy o dużym biznesie, to jest nic innego jak gra w szachy. I tu się przyznam tobie, że ja nie gram w szachy. Jest to moje niespełnione marzenie. Może teraz w rozmowie z tobą komuś dam wyzwanie. Może ktoś się odezwie i nauczy mnie grać w szachy. W ogóle mam piękne szachy, nawet kilka mam kompletów szachów, bo i w pracy, i w domu, ale ja tylko na nie patrzę. Natomiast no, znając jakby specyfikę tej gry, bo wydaje mi się, że to jest cały czas no, taki zbiór różnych umiejętności, i miękkich, i twardych, bo to jest i analiza, i technika, i wyprzedzanie myśli i kroków przeciwnika. I w biznesie też tak jest. Nie można nastawiać się w biznesie na to, że będzie zawsze wychodziło, bo to, gdzie my teraz z grupą T2S jesteśmy, to jest też wynik wielu sytuacji, też złych na tam daną chwilę z przeszłości, które się po prostu wydarzyły. W ogóle koncept tych spółek, tu gdzie jesteśmy, to jest nic innego, bo często mam zadawane takie pytanie, a skąd pomysł na to? No bo ty jesteś prawniczką, lubisz świat artystyczny,
no też jesteś takim dużym społecznikiem, bo mam bardzo dużo tych cech w sobie, a tu taki twardy, dziwny, ciężki, taki bardzo specyficzny rynek, jakim jest logistyka i przemysł, i jeszcze działacie w usługach, to już w ogóle. Ale te spółki są przypadkiem. To znaczy przypadkiem. Ja tu nie mam żadnej złotej myśli, nikomu tej złotej myśli nie przekażę. One po prostu są wynikiem przypadku. I ja się często na spotkaniach z zespołem, jak jakieś głupoty są mówione, bo też tak bywa, pomimo że jest 1000 procedur wdrożonych, to ja czasami im mówię, oczywiście się śmieję, że po co były mi te wszystkie studia. Że ja się cofam w rozwoju, No. że się uwsteczniam. A to był przypadek, bo ja jak się poznałam z moją wspólniczką, to 10 lat temu, to ona przyjechała do Polski ze Szwecji, bo jest Szwedką, zupełnie z inną koncepcją biznesu. A ja prowadziłam swój biznes i też miałam zupełnie inny kierunek. Ponieważ zawsze miałyśmy ten sam kierunek myślenia, to samo chciałyśmy osiągnąć i miałyśmy te same też jakby aspiracje i też marzenia zawodowe. Więc postanowiłyśmy pierwszą z naszych spółek otworzyć zupełnie opartą na innym, abstrakcyjnie innym modelu biznesowym. I to w ogóle Co nie to było? wyszło. I to była porażka, bo my chciałyśmy już wtedy sprzedawać takie nowoczesne rozwiązania biznesowe dla dużych firm, oparte o pewien system. Można powiedzieć, że to był już jakiś tam zalążek AI-owy, coś takiego, co się bardzo dobrze sprawdzało na rynkach zagranicznych, ale w Polsce to kulało i my mieliśmy ten mindset, ponieważ obie robiłyśmy jakby biznesy za granicą, to może dużo powiedziane, ale jakby miałyśmy doświadczenie bardziej w pracy na zagranicznym rynku biznesowo niż na naszym rodzinnym. I my już wiedziałyśmy, że to w konkretnych krajach unijnych, czy nawet azjatyckich, bo też wcześniej moja wspólniczka zajmowała się handlem pomiędzy Skandynawią a Chinami, to już tam hulało i to chciałyśmy ten sam model oparty na tych samych narzędziach po prostu zaimplementować na polskim rynku. Ale Polska w ogóle, polski rynek lokalny tak zwany, on był w ogóle nieprzygotowany i jak chciałyśmy próbować sprzedać ten koncept, po prostu cały czas natrafiałyśmy na mur. Na blokadę, na niezrozumienie i to jakby padło, tak? Bo miałyśmy też jakby taki określony budżet rozwojowy na tą naszą firmę i na tą usługą. I on się po prostu skurczył, on się skończył. Na szczęście jeszcze miałyśmy gdzieś tam jakieś końcówki działalności tych naszych biznesów, więc byłyśmy w stanie żyć z czegoś. Natomiast mogę to powiedzieć, bo to jest też fajny przykład na to, jak startowałyśmy i żeby tak nie było kolorowo, to nie zapomnę jednej sytuacji. To też tak, żeby pokazać, że byłam też w tym miejscu, gdzie jest wiele osób teraz. Myśmy wtedy miały takie biuro 30-metrowe, loftowe, bardzo fajne, ale siedziałyśmy sobie biurko w biurko. I oczywiście zakładając tą koncepcję tego biznesu, powiedziałyśmy sobie twardo, że stać nas na rozwój tej usługi ileś miesięcy, że pokryje to koszty najmu, pokryje to koszty narzędzi, którymi się będziemy kierować i tak dalej, i tak dalej. I ten okres minął. Ponieważ biurko w biurko wtedy w tym pierwszym biurze siedziałyśmy, nagle dzwoni telefon do mojej wspólniczki. Ona, nie mając tego w zwyczaju, bo nie ma do tej pory, odebrała ten telefon na głośniku. I to dzwonił parabank, który jej użyczył poza moją wiedzą pożyczki.
na jakiejś tam, na rozwój dalszy tej firmy i ona mi się po prostu do tego nie przyznała. A ponieważ ja jestem bardzo antykredytowa, antypożyczkowa i uważam, że albo kogoś stać na coś i że musi po prostu mieć usystematyzowany jakiś plan działania i określony budżet, bo ten budżet nie jest bez dna, no to ona mi po prostu o tym nie powiedziała. No i do tej pory się z tego śmiejemy, że no nie chcę używać nazwy, bo nie chcę, żeby to była jakaś reklama, ale dzień dobry, firma taka, no nie zapłaciła pani ostatniej raty. No i wtedy była decyzja, że jednak ten biznes no nie pociągniemy dalej, bo po prostu polski rynek nie jest do tego Nie był po prostu przygotowany. Wy byłyście przyzwyczajony, za szybko, po prostu byłyście za szybko. I jakby przez znajomości taki telefon ad hocowy w ogóle jednego z naszych znajomych stworzyłyśmy model ten, który jest obecnie. On po prostu potrzebował ludzi, za przeproszeniem, na plantację truskawek, bo to był okres letni, ten kiedy się te truskawki zbiera. Fakt, był to potentat krajowy, to nie był mały podmiot gospodarczy, tylko rzeczywiście ten nasz znajomy, ten produkt, tą truskawkę sprzedawał do gigantów korporacyjnych, które później robiły z tego te produkty jak dżemy, jak jakieś tam mrożonki i tak dalej. No i tak po prostu zaczęłyśmy. I notabene takim głównym naszym klientem, już pierwszym takim namacalnym, no to było Centrum Handlowe Biedronki w Krakowie. I później IKEA też krakowska. Notabene zaczęliśmy od krakowskiego rynku, ale on nam generalnie nie wychodzi, bo on jest bardzo specyficzny, więc zaczęliśmy tam i ja tak sentymentem zawsze wspominam te dwa projekty, ale no niestety bardzo nam nie wychodzi. Nie wiem, czy przez lokalny mindset tamtejszych Obracają ludzi, złotówką 5 razy, to wiesz. tamtejszego tak, biznesu, bo jak rozmawiam nawet z naszymi dużymi klientami, z którymi już no, się też znamy, lubimy, jesteśmy na te, no to oni mówią: Renia, nam też nie wychodzi ten region, więc to nie jest tak tylko, że z tobą jest coś nie tak. A później kolejnym takim klientem, z którym zrobiliśmy skalowość, no to był Impost. Ale powiedz mi, to tak poszło potem efektem kuli śnieżnej, że jeden klient duży przyciąga kolejnego dużego klienta, no bo jest Tak. też ciemna strona medalu. Ciemną stroną medalu dla mikroprzedsiębiorców, no bo wyście jeszcze wtedy były mikro, Tak, oczywiście. są długie Przez terminy pierwsze kilka lat płatności. No i byłyśmy. teraz jeśli mówimy o, wiesz, o cash flow, o tym, żeby chcąc się rozwijać, zatrudniać pracowników i tak dalej, jak ty masz 30, 45, 60, 90 dni na płatności, to ilu tych klientów w portfelu musi być, żeby było to cash flow? No i druga sprawa, jest duże ryzyko, że jak ci taki gigant odejdzie, to tracisz płynność. Tak, I to się działo teraz w ubiegłych tak samo latach, więc tak. wiesz, jakbyś tak. mogła tutaj powiedzieć od tej strony, nie? Jak to się rozwijało i jak przywracałyście sobie płynność finansową? Wiesz co, no to jest problematyczne do tej pory, ale przez to się robi plany i analizy i to nie robimy we dwie, tylko mamy bardzo dobry zespół do tego, żeby przewidywać tego typu rzeczy, żeby budżetować w taki sposób projekty u klientów, żeby ten cash flow mieć i ewentualnie transferować tam, gdzie ta płatność ma ten wydłużony termin. W tej naszej branży czy branżach, bo rzeczywiście specjalizujemy się bardzo mocno w obsłudze projektów logistycznych i przemysłowych, jest tak, no, że nie ma mowy o jakimś 14-dniowym okresie płatności, tylko ten okres w ogóle zaczyna być negocjowany na sztywno od 30 dni. I to jeszcze nie od wystawienia faktury, tylko od Terminu jej otrzymania, zaakceptowania. W tych korporacjach zapach i jest tak tak, że dalej. oni akceptują kolejne 2 tygodnie i tak dalej. Natomiast no taka jest specyfika korporacji.
My z jednej strony to był postulat, którego ja się bardzo mocno trzymałam kurczowo, to było to, że my chcemy tylko pracować z dużymi podmiotami gospodarczymi, właśnie korporacjami, ponieważ one mają tak zwaną politykę compliance i wiem, że nas nie oszukają, że mają tak wewnętrzne procedury zaimplementowane, że faktura będzie zapłacona. Nie chcieliśmy pracować z małymi podmiotami, które płacą szybciej, ale też czasami nie płacą. Po prostu nie stać nas było wtedy, bo myśmy się organicznie rozwijały i na tamten czas, ale nawet na czas obecny nie korzystałyśmy i nie korzystamy z dofinansowań zewnętrznych, czyli banków, funduszy, form tego typu, ponieważ wolałyśmy rozwijać się organicznie, krok po kroku, ale stabilnie. Dlatego nie dotknął nas w ogóle COVID. Można byłoby powiedzieć, że bardzo kryzysogenny dla dalszego rozwoju i kondycji był wybuch wojny na Ukrainie. Nie dotknął nas, pomimo że 80% naszego kapitału ludzkiego jest oparty na osobach z Ukrainy. Tylko dlatego, że my woleliśmy się wolniej, ale organiczniej rozwijać, czyli zdroworozsądkowo, bo nie sztuka jest pozyskać kapitał zewnętrzny, bo do nas zgłaszają się już różnego rodzaju przedstawiciele funduszy inwestycyjnych. Banki też nam proponują nam olbrzymie pieniądze, ale za tym idzie odpowiedzialność. No, nikt nie daje prezentów. Gwiazdka nie trwa 365 dni. Jeżeli pożycza się pieniądze, to trzeba je po prostu oddać, tak? Trzeba mieć z czego oddać, więc my woleliśmy ten nakład, który nam zostaje, tą rentowność, po prostu krok po kroku inwestować dalej, ale nie tak spektakularnie. Chociaż nasi obserwatorzy uważają, że po 9 latach działalności jesteśmy bardzo duzi. Bo ja na przykład się mocno porównuję z firmami i dopiero później natrafiam na to, że one mają 30 lat działalności, a my mamy tak naprawdę 9 idzie, więc tak naprawdę jesteśmy w ich przedsionku. Ale wracając do tematu, to jest, więc tak, z jednej strony my chciałyśmy pracować z korporacjami, bo one nam dawały tą możliwość, to bezpieczeństwo finansowe, bo bardzo łatwo małe firmy po prostu wypchnąć z rynku właśnie przez brak płatności, ale z drugiej strony bardzo racjonalnie patrzyłyśmy na podejmowanie się nowych wyzwań, podpisywanie nowych kontraktów, dlatego że musiałyśmy mocno analizować, czy nas będzie stać najpierw na zainwestowanie w ten nowy projekt, bo najpierw trzeba wyjąć pieniądze, jak się na niego wchodzi, trzeba zabezpieczyć wynagrodzenia pracowników, trzeba zabezpieczyć koszty operacyjne wejścia, onboardingu takiego projektu i trzeba zabezpieczyć też na pierwsze miesiące koszty te wokół, które powstają, prowadząc operacyjnie projekt. My do tej pory mamy ten sam jakby model biznesowy, tym samym modelem się kierunkujemy. Oczywiście imponują mi tacy twórcy olbrzymich, gigantycznych firm, którzy bardzo spektakularnie się rozwijają, choćby Impos, który jest naszym klientem. Natomiast myślę, że ja osobiście ze wspólniczką nie jesteśmy zwolenniczkami takich takiego spektakularnego rozwoju, ale też pamiętajmy, że Impos ma 20 parę lat, a nie kilka lat, więc myślę, że wszystko przed nami. My się cały czas tego uczymy, my cały czas doprecyzowujemy pewne elementy operacyjne, my cały czas gdzieś tam uczymy się na błędach.
Cały czas też próbujemy nadążyć za rynkiem, dlatego też powstała spółka technologiczna, która weszła z usługą dronową do logistyki. Sama definicja dron jest już upowszechniona, ale to mi się wydaje, nie wiem czy na szczęście, czy nie na szczęście, ale dzięki branży militarnej, wojskowej i tego, co się dzieje za naszą wschodnią granicą na Ukrainie, pomimo że wiele firm się wykorzystaniem dronów w biznesie chwali, to tak naprawdę tej usługi, którą my mamy, ma może garstka firm i są to koncerny oczywiście zagraniczne, a nie rodzime. Ja mówię o tym po to, że my cały czas gdzieś tam próbujemy nadążyć za trendami rynkowymi. Nie boimy się wyzwań, ale bardzo racjonalnie podchodzimy do pewnych decyzji biznesowych, bo w trakcie rozwoju tych naszych spółek widziałyśmy bardzo dużo upadków. Upadków właśnie przez, można byłoby powiedzieć, błahe decyzje biznesowe, a jednak nie na tyle błahe, bo jednak gdzieś uruchomiły jakąś lawinę później następstw, które po prostu położyły spółki. To z reguły tak jest, że właśnie kropla drąży skałę, a później jest Tak, cały oczywiście. rozkład. Ale tak się zastanawiam, czy ten pierwotny wasz biznes, który nie wyszedł, nie myślałyście o tym, żeby teraz sprawdzić, czy rynek jest na niego gotowy? Myślę, że nie, że to już, myślę, że to kilka technologii już go gdzieś tam przeskoczyło, ale też myślę, że chyba nie do końca on był taki bliski z nami wewnętrznie. Że to na tamten czas to było dobre, my go czułyśmy, ale myślę, że teraz wydaje mi się, że jednak by się nie sprawdził i już doświadczona ilomaś latami prowadzenia tych spółek, wiem, że to też trzeba jakby czuć pewien element i model biznesowy, który się chce wprowadzić, zaimplementować do swojego biznesu, bo jak się go nie czuje, oczywiście te uczucia muszą być zbieżne z sytuacją rynkową i z tym, czy rynek w ogóle potrzebuje takiej usługi czy produktu. Tam ileś elementów musi się połączyć, ale ponieważ prowadzenie biznesu ogólnie, czy od małego, średniego do dużego, pochłania bardzo dużo energii nas, takiej energii naszej wewnętrznej, emocjonalnej, więc trzeba naprawdę bardzo mocno czuć to, co chce się w życiu robić i że to jest właśnie ten konkretny moment. Uważam, że wielu przedsiębiorcom, czy młodym ludziom, czy ludziom w moim wieku, nie udaje się, bo nie zatrybiło ze sobą kilka elementów. Nie zatrybiły marzenia z czasem na wejście tej usługi czy tego produktu na rynek, z siłą, którą mamy lub brakuje nam do pokonywania barier i przeszkód, które są stawiane na naszej drodze, i jeszcze iluś tam elementów, że to tak jest. Podobnie mogłabym to tak w zestawieniu postawić z miłością. Że czasami na przykład są na naszej drodze potencjalne połówki stawiane, ale nie jesteśmy w tym samym momencie życiowym. Bo nie zawsze jest tak, że ktoś jest zły. Tylko że nie pasujemy dlatego do siebie, bo obie te osoby są po prostu w innej sytuacji życiowej i na innym etapie tego życia. I to tylko o to chodzi. I to tylko albo aż Ja ty. nawet, albo aż, Albo tak. aż. Ja na przykład bardzo życzliwie się wypowiadam na temat moich byłych miłości i interpretuję to zawsze tak, że po prostu nie ten czas, nie ten moment w życiu jednej i drugiej strony. I naprawdę w biznesie tak również jest. Przecież patrząc na
twórców tych gigantycznych spółek. Nie mówię światowych, ale popatrzymy na nasze polskie podwórko. To przecież twórcy tych biznesów wielokrotnie doświadczali spektakularnych porażek. Nie przez brak tych skillsów swoich biznesowych, bo oni nadal się nimi kierują tu i teraz. Dlatego, że daną usługę, dany produkt próbowali wdrożyć na rynek w nieodpowiednim momencie. To tu jest clue tego wszystkiego. Czasami po prostu nasze wyobrażenia nie są zbieżne z oczekiwaniami i z trendami na rynku. I czasami trzeba po prostu kilka lat albo nawet dekad poczekać, żeby ten rynek był na to przygotowany. Czyli można powiedzieć, że osiągamy sukces wtedy, kiedy okazja spotyka się z gotowością. Dokładnie. Powiem tak, że my aplikowaliśmy do wielu firm na przestrzeni iluś lat z naszą usługą. I ja po prostu tak dużo wysiłku wkładaliśmy, tak dużo pracy, tak dużo precyzyjności. Myśmy po prostu każdy element, centymetr, nie wiem, ćwierć centymetr dopracowywali. I ja się dziwiłam, że przez jakiś na przykład okres kalendarzowy to w ogóle nie idzie, że dostajemy cały czas blokadę obuchem w głowę, obuchem w głowę. Ja mówię, Boże, no co jest nie tak w tym wszystkim? Konkurencja ma się świetnie, a my po prostu cały czas jak te gremliny ciągnące te wory pod górę, jak ten Syzyf. Ja już miałam próby porównywania do wszystkich kreskówek tego świata, które obejrzałam. Mówię, co jest nie tak. Ale po prostu to nie był czas dla naszych spółek. Więc czasami też, no paradoksalnie, patrząc na, mając te wszystkie skillsy twarde, skillsy miękkie, to nie jest po prostu czas i pora na ten konkretny biznes u tej konkretnej osoby prawnej. Czasami tak I w jest. takich momentach co radzisz? Zagryźć zęby i robić dalej swoje, czy szukać możliwości gdzie indziej u innego partnera? Ja myślę, że w ogóle wielokierunkowość, wielopłaszczyznowość jest bardzo ważna. To znaczy, nie chodzi mi tu o rozdrabnianie się na drobne. Dywersyfikacja taka. Cały czas edukowanie się, tak, edukowanie się, utrzymywanie się na rynku, doszkalanie się i próbowanie wielopłaszczyznowe. Jak nie ten klient, to kolejny, spotykać się. To bardzo wcześniej powiedziałaś takie powiedzenie, taki slogan, z którym ja się podpisuję. Każda kropla drąży skałę. I to moja serdeczna koleżanka z ponad 10 lat temu mi powiedziała, tworząc takie stowarzyszenie kobiet w logistyce i transporcie. Zresztą do tej pory prężnie rozwijające się i właśnie też pamiętam początki tego stowarzyszenia, jakie było trudno w ogóle te kobiety zachęcić do tego, żeby weszły w strukturę tej organizacji. I ona właśnie zawsze mi mówiła i nadal mi mówi, że właśnie pamiętaj, Reniu, każda kropla drąży skałę. I ja to mówię moim pracownikom i współpracownikom, bo to jest coś niesamowitego. To pokazuje takie proste stwierdzenie, pokazuje całość i praktycznie nic tego w ogóle, czy biznesu, czy kierowania się w życiu własnymi zasadami, że tak naprawdę, jeżeli się nic nie robi w danym kierunku, no to nie można oczekiwać rezultatów. No to oczywiście są takie kwestie jak łód szczęścia, że komuś się coś poszczęści, że ktoś na kogoś natrafi, ale to jest wtedy wszystko jednowymiarowe. To tak jak ktoś wygra w totolotka, kto nie ma nic wspólnego z biznesem, z kwestiami oszczędnościowymi, z kwestiami inwestycyjnymi. Po prostu on w rok, dwa tą fortunę rozwali. No nic innego, tak? Ale jakby ktoś w totka wygrał, ktoś, kto wie, co to jest oszczędzanie, ktoś, kto wie, co to jest mocne ulokowywanie,
pieniędzy, to on te pieniądze pomnoży. I tak samo jest właśnie z tym stwierdzeniem, że każda kropla drąży skałę. Ja jestem po prostu sfiksowana na punkcie tego stwierdzenia, bo uważam, że każde najmniejsze codzienne działanie w danym temacie zbliży nas do sukcesu. Nie robienie niczego nie może powodować u nas frustracji, bo to jest wyłącznie nasza wina, że nic nie robimy, że my tylko marzymy, my tylko śnimy, my tylko byśmy chcieli mieć tak jak inni, ale nie podejmując działań operacyjnych, jak już to mówię, ściągając ten język biznesowy, nie możemy oczekiwać rezultatu. To jest bardzo prosta zasada. Dzisiaj wiadomo, że jesteście już rozpędzoną maszyną, bo jesteście rozpoznawali na rynku, ale tak jeszcze dopytam, bo tak mnie się wydaje, że w momencie, kiedy dogrywałyście współpracę z tymi gigantami, z kolejnymi klientami, partnerami biznesowymi, no to nie miałyście wykwalifikowanego zespołu tak jak masz teraz. Bazowałyście na Tak. swoim doświadczeniu, swojej wiedzy i zakładam, że tobie bardzo te studia prawnicze pomogły, bo potrafiłaś chociażby umowę dobrze zapisać i rozumieć, co jest w niej napisane. No, ja też ja jestem w biznesie 7 lat, więc to też nie jest jakoś spektakularnie, ale też nie jest mało. Nie jest dużo, ale też nie jest mało. Tak. Już też jakieś pierwsze, większe umowy zaczynam podpisywać właśnie i widzę, jaki jest przeskok, jaka jest przepaść w komunikacji i w procedurach pomiędzy dużymi firmami, a pomiędzy mniejszymi i jak dużo stresu i energii kosztuje nas przeczytanie chociażby umowy, która się składa z 40 stron. Nie? U ciebie to na pewno też zadziałało w ten sposób, że ta wiedza prawnicza się super przydała. No to powiem ci, że w ogóle ujęłaś taki fajny aspekt w ogóle, wiesz, prowadzenia biznesu i rozwoju tego biznesu w kwestiach formalno-prawnych. Bo powiem ci tak, tak jak wspomniałam, moja wspólniczka jest Szwedką. W Szwecji biznes się robi w 99% na zasadzie gentleman agreement. Czyli wszystko na gębę tak zwaną. Dokładnie, przynajmniej tak było, bo teraz to się oczywiście zmienia, bo bardzo dużo, wiesz, też inwestycji tam wchodzi zagranicznych i tak dalej. Ale generalnie to jest taki model biznesowy, jak spotkasz się na kawę, na lunch, biznesmen z biznesmenem, tudzież biznesmenka z biznesmenką i sobie coś tam ustalicie, to nie musicie żadnych glejtów formalnych podpisywać, bo po prostu oni mają taki mindset, a nie inny. Ale w polskim piekiełku to trzeba się bardzo mocno zabezpieczyć. I myśmy w ogóle wchodziły w taki trochę konflikt między nami, bo po prostu moja wspólniczka tylko machała ręką, dobra, bierzemy, a ja byłam obsesyjna na punkcie umów i na punkcie opiniowaniu tych umów, ale po prostu zwracałam uwagę ze względu na, wiesz, moje wykształcenie, ale też liznęłam też tego zawodu w praktyce, po prostu każde stwierdzenie. Do tej pory tak mam, że po prostu jak umowa nie jest, wiesz, podpisana przez obie strony, to nie mamy się z czego cieszyć. I nawet pracownicy, nasi współpracownicy mówią, Boże, jaka ty jesteś. Ja mówię, nie cieszmy się przed zachodem słońca. I wielokrotnie jest tak, że ta umowa, pomimo że jest już, wiesz, zopiniowana przez ileś miesięcy, leży u klienta na biurku, nie jest podpisywana, tylko na przykład jest przenoszona w czasie, bo to nie jest priorytet dla klienta i tak dalej, i tak dalej. Ja zawsze mówię, widzicie, a się już cieszyliście, otwieraliście szampana i tak dalej. Więc do tej pory tak się dzieje. Natomiast tak, bardzo mi to pomogło, pomimo że ja kompletnie już jakby, wiesz, z rynku zostałam wybita, mamy swój dział prawny. Natomiast ja w tych procesach jednak dalej zwracam uwagę, bo ja jako współtwórczyni tych spółek też wiem, na co zwrócić uwagę. Prawnicy, wiesz, w pewnych ramach się tylko poruszają, mają takie, wiesz, gdzieś tam ograniczone kompetencje, bo nie zwracają uwagi na pewne niuanse operacyjne, takie,
wiesz, bo umowa umową, ale realia też realiami. My nie możemy na przykład podpisać umowy i do czegoś się zobowiązać, gdzie są takie czynniki, które nam w ostatnich latach bardzo mocno pokazały, jak może się biznes całkowicie wywrócić, jak COVID choćby. Tak. W ogóle paradoksalnie bardzo wiele biznesowych, opartych na prawie handlowym umów w ogóle zmieniło swój model w wielu zapisach po COVID-zie. W ogóle kto z nas przez ileś dekad myślał o takich czynnikach, gdzie zostały, wiesz, położone, zniknęły z mapy gospodarczej konkretne branże, albo zostały zablokowane, zamrożone na wiele lat i do Tak. tej pory się nie mogą w ogóle, wiesz, odbudować. Tacy też byli nasi klienci. My mieliśmy, bardzo mocno siedzieliśmy na przykład w jakichś branżach, które do tej pory, które zostały całkowicie zamknięte w COVID-zie i do tej pory się nie potrafią odbudować. Więc rzeczywiście takie czynniki, na które nie mieliśmy wpływu, właśnie jak epidemia, jak wprowadzenie stanu wyjątkowego u nas w Polsce, spowodowały, że nawet właśnie zapisy, umowy handlowe zmieniły w ogóle, wiesz, zostały przemodelowane w treści takich ogólnych zapisów prawnych. Więc no, moje doświadczenie i jakby znajomość meandrów prawa no, są rzeczywiście takim żandarmem. I ja tu mam apel do wszystkich, żeby nie bagatelizowali umów. Te osoby, które nas oglądają, które zaczynają bądź są w momencie rozwoju, że umowy naprawdę są zawierane na złe czasy. Jak bardzo byśmy się znali, jak bardzo byśmy w cudzysłowie przyjaźnili z naszymi klientami w tym aspekcie biznesowym, jak często byśmy sobie chodzili na lunczyki biznesowe, lubili się, spędzali wspólnie czas. Umowę podpisuje się na złe czasy, gdzie żyjemy w czasach bardzo niepewnych. Zmiana jest tym czynnikiem stałym w naszym życiu, że cały czas się dzieje. Więc naprawdę umowy są bardzo ważne, ja tego bardzo przestrzegam i myślę, że w wielu przypadkach nas właśnie uratowały. Dbałaś o to od samego początku, tak że wiedziałaś. Tak. Można powiedzieć, że miałam obsesję, dlatego że wiedziałam, co podpisujemy, że to jest umowa pomiędzy płotką a rekinem. Tak. Wiesz, teraz trochę z innej pozycji możemy rozmawiać, aczkolwiek nadal jesteśmy płotką jeżeli względem naszych klientów, ale już z jakimś Tak. tam doświadczeniem. Natomiast wtedy, w tamtych czasach, no to był, wiesz, no, to była przepaść, gdzie nie widzisz horyzontu, więc tak bardzo ważne były te umowy. Wiele umów w ogóle, do wielu kontraktów nie doszło z takiego właśnie czystego punktu widzenia, że klient mówił, ta umowa jest korporacyjna, globalna jest niemożliwe są zmiany, jest nienegocjowalna. Ja mówię, no jak może być nienegocjowalna umowa, jak to ma być współpraca? Są dwie osoby prawne. Rozumiem, że jedna ma więcej praw, druga mniej, ale porozmawiajmy. No ale jak feedback był cały czas w tej samej narracji, że nie mamy o czym rozmawiać, czyli od samego początku nie jesteśmy traktowani jako Partner. partner biznesowy, tylko jako jakiś, wiesz, drobniaczek, dostawca, no to mam z tym i moja wspólniczka olbrzymi problem, bo jednak my opieramy współpracę biznesową na partnerstwie, a nie na wykorzystywaniu. Dla nas takie aspekty bardzo w takiej kwestii, wiesz, traktowania się etycznego, zasad fair play w biznesie, zachowania kultury biznesowej są kluczowe i my czasami na tym cierpimy, bo nie dochodzi do intratnych kontraktów, ale, ale mam po prostu wtedy takie Tak. poczucie spełnienia, misyjności,
stać mnie na to, chociaż mnie nie stać, ale wmawiam sobie, że stać mnie na to, żeby razem ze wspólniczką i z naszym takim najbliższym zespołem, który też o tym decyduje, no bo wiesz, no my stoimy jakby na szczycie góry, ale mamy doradców i mamy wtedy takie, wiesz, poczucie wszyscy wspólnoty, jedności, że fajnie, że nie podpisaliśmy tego kontraktu, bo po prostu nam byłoby nie po drodze i ten kontrakt by w nas wzbudzał wyłącznie frustrację, zniechęcenie, a ja jestem zwolenniczką, że jeżeli tak prowadzimy biznes, to on nie będzie wychodził. Jeżeli za tym nie idzie pasja, zadowolenie, docenienie z obu stron, tylko jeżeli coś ma być takim, wiesz, aspektem wyrobniczym jakimś, tak, wiesz, gdzie nie ma szacunku do nas, no to po prostu to nie będzie wychodziło i nie będzie nam po drodze. I od razu powiem, my mieliśmy kilka takich sytuacji, że wbrew takim naszym spostrzeżeniom i obawom podpisaliśmy kontrakty i to były porażki od pierwszego dnia działalności operacyjnej. Było nam bardzo nie po drodze, byliśmy bardzo źle traktowani, łącznie z tym, że wiesz, że chciałabym powiedzieć, ale nie mogę, bo jeszcze będę miała jakieś konsekwencje prawne, ale mieliśmy 2 lata temu taki kontrakt z dużym graczem z branży spożywczej. No, bardzo rozpoznawalna marka światowa, gdzie, ponieważ ja jestem bardzo otwartym człowiekiem i tak jak wcześniej powiedziałam, nie oceniam ludzi po okładce, czyli nie warunkuję spotkania na przykład w formie online'owej z osobami po drugiej stronie, bo są specjalistami, a nie prezesami, a ja jestem panią prezes. Mogą mieć dla mnie 15 stanowisk mniej, ale się włączam w dyskusję, bo uważam, że pewne tematy w pewnych kwestiach biznesowej fajnie jakby ode mnie wybrzmiały, więc do takich spotkań z tym klientem dochodziło, gdzie panie właśnie na poziomie no takim basicowym, stanowiskowym opierniczały mnie jako prezeskę kilku spółek o tak zwany brak papieru toaletowego w zakwaterowaniu naszych pracowników, bo jakiś pracownik jej powiedział, a mi, no, powiem ci tak, to było dla mnie, i to jest właśnie ta lekcja pokory, to było dla mnie tak żenujące, tak poniżające, że ta osoba, wiedząc, że jest tylko i wyłącznie ze strony klienta, giganta, wiesz, góra nawet nie wie o istnieniu tej osoby, bo to wiesz, jeszcze fabryka gdzieś w jakimś lokalnym rynku, nie tak punktowała z takich rzeczy i człowiek niepokorny, człowiek bez dystansu do siebie by się po prostu wyłączył. A ja znosiłam to przez godzinę wśród moich współpracowników, kilkukrotnie przepraszając, próbując znaleźć realne rozwiązanie tej sytuacji, która była dla mnie tak abstrakcyjna w tym, w czym ja siedzę na co dzień, ale pomimo tego poświęciłam tej osobie tak dużo czasu i wprowadziłam tak zwane do tego papieru toaletowego narzędzia naprawcze. Wszystko, słuchaj, było po coś. Sama powiedziałaś, że niekiedy całe studia są za tobą, wiesz, negocjacje biznesowe, a rozmawiasz o prostych rzeczach, ale od tych prostych rzeczy się zaczyna. Ale to się zdarza, wiesz, to się zdarza. Jak nie masz tej pokory wobec siebie i wobec świata, to jest cały czas do tego, wiesz, widzisz, wracamy. I nie masz też dystansu do siebie, to będzie ci bardzo trudno w biznesie pokonywać takie sytuacje, bo fajnie to wszystko wygląda, wiesz, na Instagramie, na LinkedInie, bo my się wtedy tak naprawdę tylko czymś chwalimy albo dzielimy się fajnymi rzeczami, fajnymi informacjami z życia zawodowego. Szara rzeczywistość jest szarą rzeczywistością. Czasami naprawdę ta moja głowa jest posypywana tym popiołem, bo jestem stawiana razem ze wspólniczką w totalnie kuriozalnych sytuacjach.
gdybyśmy nie miały tych wartości wpojonych, wiesz, od dzieciństwa, wyprowadzonych z domu, no to pewnie by tego biznesu już nie było. Zakładam, no ale to już, wiesz co, to dziękuję Ci za taką Twoją otwartość, bo to właśnie po to też robię taki program i cieszę się, że tutaj na siebie natrafiłyśmy. Mhm. Pokazujemy ludzką twarz dużych koncernów, tak, dużych firm, gdzie nam się wydaje, że tam to już jest wszystko po Tak. prostu ze szwajcarską precyzją, a wcale tak nie jest. No, słuchaj, brak papieru toaletowego to jest rzecz bardzo ważna, żebyśmy Tak. były precyzyjne. Mogłabym sypać, wiesz, wyjmować z kapelusza te Zakładam, case'y, że ale tak. Zakładam, że ale to się dzieje, wiesz, w takich sytuacjach, że na przykład, wiesz, mam spotkanie, wiesz, jak na przykład biznes z przedstawicielami rządu, biorę udział, wiesz, w jakimś projekcie, jestem zapraszana do jakichś konkretnych tematycznych komisji sejmowych, wiesz, tu mam na przykład jakieś spotkanie z ambasadorem, jakiejś konkretnej ambasady albo panią ambasador, a w międzyczasie mam właśnie Teamsy takie i jestem po prostu, wiesz, traktowana tak, wiesz, sorry, powiem wprost, jak wycieruch i wiesz, i pokazywane jest moje miejsce w szeregu, ale tak, wiesz, na jakimś w jakiejś marginesowej pozycji i wiesz, jak ja bym tak brała wszystko do siebie, wiesz, to mogłabym oczywiście mówić, no wiesz, kim to ja jestem i tak dalej, ale ja to po prostu biorę na bary, zmierzam się z taką codziennością i też mówię otwarcie o moich słabościach, bo ja bardzo często też płaczę. ale to jest uwalniające, to jest akurat super, nie? Z braku, tak, z braku siły, też jak mnie pewne rzeczy już tak obciążają, że nie daję rady. Tak jak powiedziałam na wstępie, jestem wrażliwcem, więc konkretne tematy, kwestie bardzo osobiście mnie dotykają i jestem płaczkiem. Tu olbrzymia zasługa jest mojej wspólniczki. Jej też się zdarza płakać, ale to jest taki zimny skandynawski chów. Ona więcej w sobie Tłumi. dusi, co też nie jest dobre, ale jeszcze nam się na naszej całej drodze nie zdarzyło tak, żebyśmy w tym samym czasie miały załamanie. Zawsze potrafimy się wzajemnie wesprzeć i wyciągnąć do góry. Tak, bywają takie chwile, ja się do nich przyznaję, bo pokazuje, że ja jestem prawdziwa, że jestem ludzka, że jestem kobietą tak jak wszystkie my, że potrafię być zmęczona, mam prawo wiesz, do przyznania się, że mam słabszy okres. Też jestem mamą fantastycznej 16-latki i przyznam ci się, bo tak właśnie cały czas biłam się z myślami, ale dzisiaj przed naszym nagraniem też płakałam. Też płakałam i weszłam, ponieważ ja się ukrywam z tymi moimi emocjami w domu, to przyszła moja córka przed wyjściem do szkoły i mówi: mamo, a ja wiesz, co? Ona mówi: nic, chciałam cię tylko przytulić i przytuliła mnie, ale to był taki, wiesz, moment, że po prostu miałam nawarstwienie pewnych myśli, miałam kiepską noc, bo to właśnie prowadzenie biznesu to są też nieprzespane noce. Znaczy w każdym bądź razie nie są spokojne. O, może tak. Natomiast no, prowadzenie biznesu, racjonalnie prowadzenie biznesu wiąże się z tym, że bierzemy za coś odpowiedzialność. Jeżeli chcemy tworzyć miejsca pracy, jeżeli chcemy mieć realny wpływ na to, co dzieje się na rynku pracy, w biznesie, w danej branży, na naszym rynku, czy lokalnym, czy globalnym, to musimy być w pełni świadomi też tej ceny, którą płacimy, bo ja ze wspólniczką od 9 lat nie miałyśmy 2 tygodni urlopu. Dłuższy urlop to był 7-8 dni na miejscu gdzieś w drugiej części globu i dalej z telefonem i dalej z laptopem.
To jest cena, którą się płaci za to, że się daje kilkaset miejsc pracy w Polsce, tak jak my, że się bierze odpowiedzialność za rodziny tych pracowników, za ich poczucie bezpieczeństwa, ale kosztem swojego poczucia bezpieczeństwa, bo to jest. Ja oczywiście w żaden sposób, no bo potrzebni są pracodawcy, przedsiębiorcy, którzy tworzą i napędzają tą gospodarkę danego kraju, ale potrzebni są nieodzownie jako element spajający też pracownicy, którzy wykonują tą pracę i którzy się w sposób pośredni do tego rozwoju gospodarki też przyczyniają, tak? No ale to przedsiębiorca, podejmując tą decyzję o byciu nim, o tworzeniu tych miejsc pracy, o tworzeniu tego rynku pracy, no płaci pewną cenę. Tą ceną przeważnie jest brak spokoju. Ja tak wiesz, że I ja tą ty cenę płacisz ją płacę i razem to ze sowicie wspólnikiem. płacisz. Tak. Wiesz, no, czy ty się zastanawiasz czasami nad tym, że może być taki dzień, gdzie ty po prostu, że ciało odmówi, że ciało powie dość i co wtedy? No bo dużo mówi się o wypaleniu, dużo mówi się o depresji. Wiesz, ty akurat to jest super, że płaczesz, bo to jest wyrzucanie z siebie ładunku nagromadzonego emocjonalnego, ale czy właśnie w związku z tym, że tak masz dużo na głowie, że w ogóle no, prowadzisz tak duży biznes, to czy nie masz takiego przeczucia, że czy w ogóle nie zastanawiasz się nad tym, że może przyjść taki dzień, gdzie po prostu cię odłączy, gdzie to już te emocje wezmą górę? Ja już miałam kilka takich momentów, one już były. Wiem, do czego mogą doprowadzić, znam ich konsekwencje, natomiast no, ja jestem typem sportowca. Ja sport uprawiam całe życie, tak zostałam wychowana w takim mindsetie. Ja pomimo, że zbliżam się do 50, niż uwsteczniam do 40, to uprawiam sport codziennie. Ja zaczynam tak dzień. I gdyby nie sport, nie wyobrażałabym sobie swojego jestestwa tu i teraz, ponieważ sport nie tylko uczy konsekwencji w działaniu, niepoddawania się, radzenia sobie z porażkami, nie z sukcesami, tylko z porażkami. Uczy pracy w zespołowości, uczy cierpliwości, ale on również no, czyści mi głowę. Nie wyobrażam sobie nieuprawiania sportu każdego dnia. Oczywiście no, są takie, no już teraz nie będę taka w ogóle świetna tu podczas rozmowy z tobą. No bywają Oczywiście. momenty, że nie trenuję, to wiadomo, no są różne kwestie i aspekty, które się z tym wiążą, ale jak już 2 dni nie mam ze sportem nic wspólnego, no to trzeba mnie hospitalizować, tak? Bo ja już zaczynam być niebezpieczna dla otoczenia. Rzeczywiście to jest mój nawyk, taki od 5 roku życia. Moja wspólniczka też trenuje, też ma swoje dyscypliny, które kocha. No ja kocham tenisa. Od zawsze jestem nazywana Selenką O, Williams w Warszawie. nawet takie włosy masz, wiesz, Tak, tak, ale wiesz co? Jeden z moich pracowników z działu rozwoju śmiał się, bo właśnie mu powiedziałam, że on jest nowym nabytkiem, przepraszam, z działu operacyjnego. I właśnie mieliśmy takie wewnętrzne spotkania dotyczące pewnych procesów, omawiamy, no i właśnie coś zeszliśmy na jakieś kwestie sportu. Ja mówię, a wiesz, że jestem nazywana Seleną Williams w Warszawie? A on mówi, ale mam nadzieję, że takich ud jak ona to nie masz. Ja mówię, no, jak widzisz, nie mam. Więc zaczęliśmy się śmiać. Ale tak, no ja kocham właśnie tenisa. Kilka razy w tygodniu w niego gram, ale też oczywiście uzupełniam go o trening siłowy bądź trening cardio. A moja wspólniczka ma obsesję na punkcie szosowania rowerem, więc jest tak bardzo mocno wkręcona w kolarstwo.
I myślę, że to nas gdzieś tam tak balansuje psychicznie i fizycznie. Ale nawet w takich okresach trudniejszych to nawet sport nie pomaga, no bo po prostu trzeba swoje przejść, przeżyć. Ja uważam, że każdy przedsiębiorca prowadzący swój biznes też musi bardzo dbać o swój mindset. Jeżeli czuje potrzebę rozmowy z kimś innym, ze specjalistą, z coachem. Ja nie mówię, że z psychologiem czy z psychiatrą od razu, ale właśnie z takim psychologiem biznesowym, z coachem, z osobą, która zajmuje się zawodowo, to jak najbardziej, że inwestowanie w siebie, ten swój taki psychiczny dobrostan i podnoszenie kwalifikacji w tym obszarze jest must have. Ja też czerpię z tego, ponieważ no, ja też lubię bardzo się uczyć. Uważam, że edukacja powinna trwać bezustannie, oczywiście w jakichś tam zdrowych proporcjach, ale no, bardzo ważne jest jednak ta psychika, to takie porozumienie, tak jak powiedziałaś, ciała z wewnętrznym ja. Myśmy to przez lata bagatelizowali. To jest taki temat, który przez ostatnie kilka lat bardzo mocno się rozwinął w biznesie. Bardzo dużo osób prowadzących biznes nie umiało się przyznać do swoich nerwic, do swoich lęków, do swoich depresji. Dopiero o tym się tak mówi głośno i fajnie, bo jako naród, jako społeczeństwo weszliśmy na taki wyższy stopień świadomości i ja uważam, że trzeba mówić o tym też, co złe w nas, o zmianach, które przechodzimy bądź przeszliśmy, bo to też wzmacnia nas wszystkich i pokazuje, tak jak powiedziałam wcześniej, tą naszą ludzką twarz, że za tą fajną taką przykrywką, fajnym zdjęciem na LinkedInie czy w tych lifestyle'owych socialach, to też stoi normalny człowiek, który potrafi cierpieć, którego cierpienie dotyka, ale który też potrafi się drobnymi rzeczami cieszyć, który żyje tak jak inni, który ma te same problemy, z którymi się zmaga, które inni za niego nie rozwiążą, tylko on sam musi je rozwiązać, który też jest rodzicem z normalnymi Nastolatka. problemami wynikającymi z bycia tym rodzicem. Więc dzielmy się tą wiedzą wspólnie, bo to nas tylko wzmacnia jako naród, jako społeczeństwo. To jest wtedy fajne, że wiesz, że po prostu rozmawiamy ze sobą jak równy z równym, a nie wiesz, przez zadarty nos i tu kim ja jestem, wiesz, co ja osiągnęłam, a czego ty nie osiągnęłaś. Bo to jest po prostu bzdura. Przestańmy zakładać te maski, bo ja uważam, że ten świat internetu już jest jedną wielką maską. I przestańmy iść w tym kierunku, bądźmy po prostu naturalni, normalni. Ja jestem zwolenniczką w ogóle mówienia o problemach, nawet w biznesie pomiędzy klientami a nami. I wtedy to fajnie pokazuje po prostu taką ludzką twarz, bo te osoby po stronie klientów, tych nawet korporacyjnych, wielkich gigantów też pokazują, też się tak, wiesz, łamią i to jest taki fantastyczny moment, jak oni ci też, wiesz, zaczynają się zwierzać z takich właśnie, wiesz, prozaicznych problemów i to mówisz, kurczę, Tak. to on jednak ma ten sam problem co ja, to ja nie jestem jednak jedyna Puszczają te albo kurtyny. jedyny. Wiesz, o co chodzi? Opuszczają kurtyny, Tak, ale to tak jak mówisz, jak ty dokładnie. pokażesz w sposób szczery, autentyczny, że jesteś, jak to się mówi, normalna, to bo ktoś Tak, może z lęku nie chcieć opowiadać o sobie, prawda, w takich aspektach, no tak. bo co ona o mnie pomyśli i stąd to się bierze, że myśmy się nie Tak, dzielili. ale wiesz, no tak przez dekady to nasze pokolenie, no Mhm. bo już nasze dzieciaki
czy nawet starsi jeszcze od nich, ale jednak młodzi ludzie, no są już inaczej wychowywani. Oni też w innych czasach się wychowują. Wiesz, to nie ma co porównywać tych pokoleń. Natomiast no my, wiesz, no my nie mieliśmy generalnie prawa głosu. Wiesz, z nami rodzice nie dyskutowali tak, jak my dyskutujemy, wiesz, z naszymi dziećmi, że sobie siadamy, wiesz, rozkminiamy, rozszczepiamy na czynniki, wiesz, wtórne każdy temat i traktujemy się po partnersku. No u nas, wiesz, było zadanie, była nagroda, koniec, kropka, no był kij i marchewka. Wiesz, było czarne albo białe, było wszystko zero-jedynkowe. Te dzieci, wiesz, z czasów komuny, czy już tuż po, które się rodziły. Natomiast, no wiesz, pokolenie naszych dzieciaków, no to już ma 1000 odcieni szarości, już nie ma rzeczy niemożliwych, już po prostu jest ileś tam scenariuszy, które można wybrać. To jest zupełnie, wiesz, no inny mindset, inna rzeczywistość. No oby mieli fajniej niż my, no bardzo bym sobie życzyła Inaczej, tego. inaczej. Na koniec cię zapytam, wyobraź sobie sytuację, że ty jednak masz te 2-3 tygodnie urlopu, że nie ma tam laptopa i nie ma tam telefonu. Gdzie leci Renata? Wiesz co, ja to generalnie to tak się śmieję ze znajomymi, ponieważ ja kocham zwierzęta i sama mam 3 pieski, 2 ciłały i małego toja pudelka. Właśnie są zamknięte w sypialni, żeby nam nie przeszkadzały. Ale ja w ogóle się śmieję, że ja chyba skończę jak Violetta Villas, tylko z bardziej zasobniejszym portfelem. Bo ja to bym najbardziej się czuła, wiesz, szczęśliwa wśród zwierząt. Niekoniecznie domowych, ale w ogóle wśród zwierząt. Ja kocham w ogóle naturę i wszystko, co z tym związane. Bardzo mocno odpoczywam właśnie w naturze, tam, gdzie nie ma tej technologii, gdzie mogę się oderwać, gdzie mogę pospacerować, gdzie mogę popatrzeć na drzewa, na, wiesz, posłuchać ptaków. Tak, jeżeli wybieram miejsce na urlop, to jest to totalne odwrócenie proporcji i zawsze jest to dzicz. Więc nie są to jakieś mega luksusowe hotele, jakieś resorty, tylko czym bliżej natury, tym lepiej. Ostatnio byłam właśnie w Kenii i najpiękniejszy w tej Kenii to był ten czas spędzony na prawdziwym safari, gdzie obcowałam totalnie właśnie z dzikimi na wolności zwierzętami. I tak sobie marzę, żeby były te urlopy bez telefonu i bez laptopa, to właśnie w To takich tego miejscach. ci naprawdę życzę z całego serca, bo ja wiem, że do tego dojdzie, bo już jesteś na dobrej drodze i też ludzie, którzy są otwarci, którzy mówią o swoich emocjach, oni po prostu mają łatwiej. Na początku mają ciężej, Tak. ale długofalowo to jest olbrzymia pomoc i właśnie burzenie tych murów, o których dzisiaj wielokrotnie mówiłaś. I naprawdę super rozmowa, taka szczera. Dziękuję ci bardzo za to. Ja również dziękuję za zaproszenie. Dziękuję. No tak, ja się otwieram nie przed Dziękuję, tak. wszystkimi, więc Dziękuję. tak, ale już jak się otwieram, to staram się być naprawdę szczera i mówić jak jest i mam nadzieję, że ta rozmowa też, choć w niewielkim stopniu, fajnie jakby dotarła do tych ludzi, którzy zmagają się z podobnymi problemami, ale są może dopiero na początku drogi bądź na rozstaju, nie wiedzą, czy iść dalej w biznes, czy nie. Na pewno to, co jest ważne i oczywiście powszechnie wiadomo, bo o tym się bardzo dużo mówi, to, żeby się naprawdę nie poddawać, że tak jak powiedziałam wcześniej, musi być ten czas i moment, ale jak się ciężko pracuje każdego dnia, to ja osobiście nie wierzę w to, że sukces że on nie nadejdzie. To jest po prostu czysta matematyka. On nadejdzie, tylko niektórzy z nas potrzebują po prostu do tego więcej czasu i takich bardziej przyjaznych warunków wokół. Nie od razu Rzym zbudowano,
Wiadomo, jedni mają łatwiej, drudzy trudniej, ale to nie nam oceniać. Tak jest stworzony świat, ale ja uważam, że ciężka praca zawsze się obroni. I tym miłym akcentem kończymy tę rozmowę. Dajcie proszę znać w komentarzu, z jakimi refleksjami ją wykończycie. No ja na pewno właśnie kropla drąży skałę, że okazja się Tak. z gotowością spotyka, to dużo mi daje i też mi pomogłaś przy okazji. Także ten tytuł, wiesz, Polki roku i XXI wieku, tak? Natomiast roku powinnaś mieć cały czas, nie tylko 2,25, ale w ogóle. Wiesz, ja czasami się zastanawiam, czy to jest moja, bo po Twoja. pierwsze to jest przepiękna Tak, rzeźba porcelanowa, stworzona przez wybitnego artystę, który na co dzień tworzy dla fantastycznego brandu, jakim jest porcelana z Ćmielowa. Ja uwielbiam. Zresztą kocha i polska marka, kocha cały świat tą porcelanę. Ale czasami jak mi jest źle, jestem już po kilku łezkach i uważam, że świat mnie nie rozumie, nie lubi. Dlaczego mi jest tak ciężko w życiu? Jak patrzę na tą piękną rzeźbę, to sobie przypominam, jednak ona była przyznana mi, a tak. nie innej kobiecie, więc do czegoś zobowiązuje. I daje mi to trochę już więcej siły, już mnie tak inaczej nastraja i wtedy już zaczynam znowu działać. Super. No to w takim układzie jeszcze raz wszystkiego dobrego i do Ja zobaczenia. również dziękuję bardzo.